Dziś na bogato jajeczka ze złoceniami. Jeżeli komuś się podobają, to zapraszam na film. Plastikowe jajka zazwyczaj mają szwy, które bardzo denerwują. Do tej pory ścierałam je papierem ściernym, ale nożykiem idzie szybciej. A potem wybieramy sobie jakieś 3 dowolne farby, które w miarę do siebie pasują i oblatujemy całe jajko. Ja wybrałam niebieski, turkusowy i musztardowy, ale tutaj wiele kompozycji kolorystycznych będzie wyglądało świetnie. Jak widzicie, kolory mieszam dowolnie, staram się tylko, żeby zawsze pędzlem ciągnąć w jednym kierunku. Zawsze ciągnę z góry na dół albo z dołu do góry. Jajka suszę i przydadzą mi się w tej chwili farby akrylowe oraz pędzelek skośny. Najbardziej przyda mi się biała farba, ponieważ da mi największy kontrast na jajku. Pozostałe 2 farbki dołożę za chwilę z oczywistych powodów. Farbki trzeba mieszać, żeby nasza praca wyglądała fajnie. To co teraz robię, to jest zwykłe cieniowanie. Nabieram na końcówkę farby białego koloru, rozblendowuję, a następnie robię takie krzywe kreski na jajku. A teraz dołożę przebarwienia brązowe i musztardowe. Myślę, że taka kompozycja będzie wyglądała fajnie. Przebarwienia, które teraz rysuję na jajku, czasami wychodzą dobrze, a czasami, no cóż, trochę słabo. I właśnie tymi drugimi nie należy się przejmować, ponieważ w drugim etapie zdobienia jajka na te miejsca będę mogła nałożyć złotą folię. Jajeczko, które wygląda w ten sposób, zostawiam, żeby sobie spokojnie wyschło. W drugim etapie pracy, czyli do złoceń, przyda mi się gąbeczka, która maluje co jakiś czas. I warto założyć, że tą gąbkę, którą będziemy za chwilę używać, po pracy po prostu wyrzucimy. To jest klej do złoceń, użyjemy go bardzo niewiele, więc odlewamy niewielką kropeczkę i najwyżej dołożymy. A tak wygląda metoda malowania jajka i tuszowania niedoskonałości. Żeby to złocenie wyszło ciekawie, nie mogę przesadzić z ilością kleju. W tym wypadku mniej kleju równa się ciekawszy efekt. Mokry klej ma biały kolor, a gdy już wyschnie, po pierwsze staje się przeźroczysty, a po drugie jest klejący, ale absolutnie nie brudzi palca. Ile schnie klej? Zależy od grubości warstwy, zazwyczaj około pół godziny do godziny. A to są płatki złota, oczywiście złota nieprawdziwego. W opakowaniu znajduje się 5 płatków i na te 3 jajka zużyłam je wszystkie. Złoto jest niezwykle leciutkie, więc nie należy przy pracy kichać, ponieważ będziemy nasze złotka zbierać z całego mieszkania. Płatki złota są także bardzo delikatne i łatwo je podrzeć. W mojej pracy to akurat zaleta, ponieważ drę je na mniejsze kawałki, aby ekonomicznie je wykorzystać w miejscach, w których wcześniej położyłam klej. Jak widzicie, technika klejenia jest dziecinnie prosta. Przyciskamy złotko, następnie wszystko co jest niepotrzebne obmiatamy pędzelkiem. Używam pędzelka szczecinowego, który bardzo ładnie obmiata mi niepotrzebne złoto i troszkę rysuje płatki. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Po pierwszym etapie złocenia jajka wyglądają tak. A to jest konturówka 3D do złoceń, czyli klej do złoceń w gęstszej formie upchany do konturówki. Jak widzieliście na początku filmu, ozdobą jajek są zawijaski. Zawijaski maluję, ale nie za dużo, ponieważ uważam, że jajko bez zawijasków też było całkiem ok. A teraz zawijaski sobie schną. Gdy są suche, stają się przeźroczyste, kleją się do palca, ale go nie brudzą. Na zawijasy nakładam złotko. No i w tym wypadku występuje podobnie jak robiłam przy złoceniu tła. Na zawijasy nakładam złotko, przyklepuję, żeby nie odeszło, a następnie niepotrzebne fragmenty obmiotę pędzelkiem. Pamiętajcie, żeby tych resztek, które spadają Wam na dół jako niepotrzebne, nie wyrzucać. Te smętne resztki całkiem dobrze wyglądają, gdy przylepimy je do zawijasków. Ja w mojej pracy złotka nie oszczędzałam i ostatni kawałek zawijaska musiałam pozłocić właśnie takimi resztkami. Ale jak mówiłam, te resztki są całkiem ok i nawet nie widać, który zawijasek był taki kombinowany. Teraz muszę się tylko dokładnie pozbyć wszystkich niepotrzebnych złotek i praca prawie gotowa. Na tym etapie można powiedzieć dość i pracę polakierować, a jeżeli macie jeszcze ochotę na trochę zdobień, to zawijaski można podcieniować. Zwykła farba akrylowa oraz pędzelek skośny. Jak wiecie, ja cieniowanie bardzo lubię, bo wydaje mi się, że praca zyskuje jeszcze jeden wymiar. Za chwilkę porównam jajko pocieniowane oraz niepocieniowane,
żebyście sami mogli podjąć decyzję, które z nich jest fajniejsze. Tak się prezentuje gotowe pocieniowane jajeczko. A tutaj parka, z lewej pocieniowane, a z prawej jeszcze nie cieniowane. Uwaga, a teraz będzie ważny komunikat. Żeby nasze złocenia pięknie się świeciły jeszcze przez wiele lat, należy je polakierować lakierem rozpuszczalnikowym. Jeżeli użyjecie do lakierowania lakieru wodnego, to nasze złotko po jakimś czasie straci blask i zacznie zielenieć. Lakier rozpuszczalnikowy nie dosyć, że długo schnie, to jeszcze śmierci, ale tutaj nie ma miękkiej gry. Następnego dnia pędzelek odwijam z woreczka i lakieruję jajko jeszcze raz. Do ozdoby jajek przygotowałam takie kokardki i przyznam, że troszkę się z nimi namęczyłam. Specjalnie na tą okazję wstążeczkę pofarbowałam oraz polakierowałam. A to jest pasta woskowa w kolorze złotym. Jeszcze ostatni przelot pędzlem i mogę uznać, że moje jajeczka są gotowe. A tak się prezentują gotowe i sklejone do kupy jajeczka. Jak zwykle listę artykułów, które użyłam w filmie, znajdziecie w opisie filmu, czyli na dole. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.